żeby niczego nie zapomnieć. Dzień dobry, Danusiu. Witam Dzień cię dobry. serdecznie. Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy rozmawiać o raju. Jak się z tym czujesz? Prawdę powiedziawszy, wolałabym mówić nie tyle o raju, ile o tym, w jakim właściwie systemie żyjemy. Bo religia nie podaje nam dobrych informacji, które mogłyby nam w jakiś sposób przybliżyć sens naszego życia, po co my tu właściwie przychodzimy, dlaczego reinkarnujemy wielokrotnie. O tym wszystkim religia nie mówi, chociażby dlatego, przynajmniej katolicka, ze względu na to, że w połowie VI wieku zdecydowanie chrześcijaństwo zerwało z reinkarnacją. Po prostu wtedy, kiedy chrześcijaństwo rosło w siłę i usiłowało sobie ludzi podporządkować, ich umysły, stworzyć swoją potęgę, przede wszystkim musiało nas zaprogramować w ten sposób, abyśmy wszystko to, co dowiemy się z Kościoła powszechnego, czyli katolickiego, było dla nas alfą i omegą, jeśli chodzi o wiedzę. Natomiast jak się okazuje, w momencie, kiedy dorośliśmy do tego, żeby sami podjąć trud badania, jaka jest właściwie ta rzeczywistość ukryta, okazuje się, że to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Wracając do tego, co powiedziałyśmy ostatnio, to przypominamy, że żyjemy w wielowymiarowej hipersferze, że aczkolwiek jesteśmy obecni w każdej ze sfer, w każdym wymiarze, można powiedzieć, wielowymiarowej hipersfery, bo hipersfera zawsze pracuje jako całość. Nie można powiedzieć, że jeżeli jesteśmy tutaj na Ziemi, to nie ma nas nigdzie indziej. Jesteśmy wszędzie. Informacja o nas jest w polu punktu zerowego. Informacja o nas jest również u źródła, czyli w próżni fizycznej, która też jest dynamicznym polem w tej chwili już od wielu lat. I jesteśmy również, oprócz czasoprzestrzeni, w rzeczywistości zwierciadlanej, gdzie się znajduje, można powiedzieć, zwierciadlane odbicie naszego systemu życia. Niezupełnie zwierciadlane, ponieważ organizacja tu na Ziemi i organizacja tam jednak są krańcowo różne. Ostatnio, kiedy mówiłyśmy o tym, że głównie podczas naszego życia tutaj przebywamy równocześnie i w rzeczywistości równoległej, musimy wiedzieć o tym, że nasza świadomość też jest wielowymiarowa, w związku z tym przebywa podczas naszego życia na Ziemi i tutaj w czasoprzestrzeni i w rzeczywistości ukrytej. I mówiłyśmy również o tym, że w zasadzie, kiedy zasiedlamy ciało organiczne, to tutaj do przyszłego noworodka zostaje wysyłana sonda. Sonda, która nawiązuje współpracę z noworodkiem. Głównie ta współpraca polega na tym, że musi zaprogramować tak zwane identyfikatory. Dla naszego identyfikatora tożsamości musi zaprogramować receptory tożsamości w komórkach ciała noworodka. I jak długo tego nie zrobi, nie ma mowy o tym w ogóle, żeby z tym ciałem współpracować. A żeby współpracować również pod względem mentalnym, muszą się pojawić komórki nerwowe, czyli komórki nerwowe w obrębie mózgu i komórki nerwowe w obrębie serca, bo serce ma swój własny układ nerwowy, który z mózgiem powinien pracować spójnie, ale nie pracuje, dlatego że aczkolwiek
to, co odbieramy za pomocą układu nerwowego serca, przez serce jest odebrane i układ nerwowy przesyła to do mózgu, ale nie wszystko jest przez mózg interpretowane. Czyli na dobrą sprawę komunikacja, która powinna być dwuwymiarowa, zwrotna między mózgiem i sercem, tak jak ma to miejsce wszędzie w obrębie całej hipersfery. Niestety tutaj mamy przeważający kierunek od serca do mózgu, ale z mózgu do serca już nie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu część tych informacji jest w mózgu blokowana. Dlaczego jest blokowana? Dlatego, że my nie żyjemy w zgodzie ze sobą. I nie mówię o tym, że w tej chwili, że nie żyjemy w zgodzie jeden człowiek z drugim człowiekiem, my nawet wewnątrz siebie nie żyjemy ze sobą w zgodzie. Bo prawdę powiedziawszy, sporo zakresu naszych działań nie jest wcale dla nas pożyteczna. Emocje, którymi się kierujemy, absolutnie nam nie służą. I w związku z tym chciałabym przypomnieć to, co mówiłam o skali Hawkinsa, psychologicznej skali, gdzie właśnie prezentując emocje, pokazywał, że te, które nam najbardziej nie służą, to są emocje takie jak nienawiść, złość, strach, żal, pretensja nawet do siebie. Natomiast emocje, które nam służą, to jest miłość do siebie, do innych, życzliwość, współczucie, jeżeli widzi się, że ktoś ma problemy, trudności, chęć pomocy. To wszystko są emocje pozytywne. Nawet radość i śmiech to są pozytywne emocje, które nam służą. I dlatego w ciągu naszego życia tutaj powinniśmy te złe emocje, te, które na nas negatywnie wpływają, na nasze zdrowie, na nasze postrzeganie świata dookoła nas. Bo jest rzeczą zupełnie oczywistą, że jeżeli postrzegamy dookoła siebie samych wrogów, to będziemy się bać. A strach też jest emocją, która nas niszczy. Jeżeli natomiast zamiast wrogów będziemy postrzegać wokół siebie przyjaciół, to automatycznie ten, kogo w ten sposób postrzegamy, również zobaczy w nas przyjaciela. I wtedy są warunki, rozpoczynają się, można powiedzieć, warunki do nawiązania nie tylko przyjaźni, ale i współpracy. Jeżeli będziemy pracować jako społeczność, funkcjonować jako społeczność współpracująca ze sobą i współpracująca z innymi społecznościami, to będziemy realizować zasady funkcjonowania całej hipersfery. I wtedy można powiedzieć, że żyjemy zgodnie z naturą. Jeżeli natomiast jesteśmy otoczeni przez wrogów, to niestety, ale zgodnie z naturą nie żyjemy, czyli od natury zawsze dostaniemy kuksańca, ponieważ to, co złego w naszym otoczeniu uczynimy, w jakiejś formie do nas wróci. Co jeszcze warto powiedzieć, jeśli chodzi o kwestie funkcjonowania hipersfery? Warto powiedzieć o tym, że nasza sfera, w której przebywamy wtedy, kiedy nie jesteśmy w ciałach organicznych i jednocześnie wtedy, kiedy jesteśmy w ciałach organicznych, to jest sfera o zupełnie innym zakresie wibracji materii w postaci pól fizycznych, bo właściwie jedyną, można powiedzieć, formą wykorzystywaną
w obrębie hipersfery, jeśli chodzi o obiekty fizyczne, to są pola. Pola fizyczne, które niosą w sobie informacje i również dysponują energią. Energia i informacja to są dwie funkcje stanu materii. I w zależności od tego, jaki mamy zasób energetyczny, jaką informacją, czy też jaką liczbą informacji, i to jeszcze poprawnych informacji dysponujemy, tak funkcjonujemy. Czym jeszcze różni się oprócz poziomem wibracji? Różni się również tym, jaki jest poziom świadomości części naszego kompleksu świadomościowego przebywającego tutaj i obsługującego nasze ciało organiczne i tego kompleksu, który przebywa w rzeczywistości ukrytej. Wiemy o tym, że przynajmniej z psychologii powinniśmy wiedzieć, że w zasadzie naszą świadomość dzieli się na świadomość czuwającą, analityczną, która współpracuje z mózgiem, podświadomość, która jest w zasadzie dla nas ukryta, ale też łatwo dostępna. Wiemy o tym, że oprócz tego jeszcze funkcjonuje tak zwane nasze wyższe ja, czyli można powiedzieć nasza boska cząstka, część globalnej świadomości wszechświata, która została, można powiedzieć, dla nas wydzielona z tej globalnej części po to, abyśmy mogli odrobić to, co do nas należy w ramach procesu rozwoju, nie tylko naszego, ale rozwoju również naszego ziemskiego życia i wszechświatowej hipersfery jako całości, ponieważ będąc indywidualną cząstką świadomości globalnej, jesteśmy jednocześnie częścią naszego ziemskiego systemu życia tu i w rzeczywistości równoległej i również tej części hipersfery, gdzie już nie przebywamy w ciałach organicznych i humanoidalnych, bo nawet prawdę powiedziawszy, kiedy przebywamy w rzeczywistości równoległej, tej, która jest rzeczywistością zwierciadlaną w stosunku do czasoprzestrzeni, też nie posiadamy tam ciał organicznych, tylko coś w rodzaju holograficznej projekcji ciała. Tak prawdę powiedziawszy, to, co mamy, czym dysponujemy tutaj, to też są znaczy, co widzimy, to są holograficzne projekcje, dlatego że my nie widzimy całego naszego pola wielowymiarowego, które funkcjonuje w czasoprzestrzennej części hipersfery. My widzimy tylko ten najbardziej zagęszczone linie sił, to znaczy widzimy tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ nasz bliźniak, który przebywa w rzeczywistości równoległej, przystosował w drodze ewolucji nasze zmysły do tego, żebyśmy mogli w tej rzeczywistości jakoś się odnaleźć i w niej funkcjonować. W związku z tym nasze struktury mózgowe przerabiają impulsy świetlne, które trafiają do naszych oczu, na impulsy elektryczne i te impulsy elektryczne są później rozpracowywane przez nasze struktury mózgowe w tym celu, żeby nam później przygotować odbiór tych wrażeń zmysłowych, w tym wypadku wzroku, do tego, żeby zobaczyć, co jest wokół nas. Bo bez tego widzielibyśmy coś zupełnie innego. Czyli krótko mówiąc, te nasze kuleczki, które w momencie, kiedy przestaniemy już przybierać form humanoidalnych, będziemy mieli, przybierzemy kształt torusa, czyli dokładnie taką formę, jaką uzyskujemy w momencie kreacji w wyniku zestawienia ze sobą kreacji poszczególnych elementów naszego ciała, które zostały wyłonione z fizycznej próżni. Wiem, że to jest bardzo skomplikowane, ale w gruncie rzeczy
Mnie się wydaje, że raczej proste. Co jeszcze warto wiedzieć, zanim przystąpimy do opowiadania, jak przedstawia się raj? Warto wiedzieć o tym, że nasze najwyższe ja to jest ta część nas, która nigdy nie wciela się w ciała organiczne. Jej część w postaci naszego bliźniaka przebywa w świecie równoległym. To ten bliźniak się dzieli wtedy, kiedy zasiedla ciało organiczne. I warto wiedzieć, że każda inkarnacja to jest osobny podział. W związku z tym, kiedy tu przychodzi cząstka nas i zasiedla ciało, łączy się z nim za pomocą czegoś, co można by było nazwać interfejsem, czyli wydziela znów z siebie taką część, która nigdy nie opuszcza ciała, nawet wtedy, kiedy ta część, którą uważamy za tą, która w zasadzie steruje naszym ciałem, a jednocześnie może się integrować ze swoim bliźniakiem i patrzeć na świat, no powiedzmy, oczami naszego bliźniaka, w związku z tym, jeżeli my na przykład dokonujemy integracji naszej wielowymiarowej świadomości i integrujemy się z tym bliźniakiem, który jest w rzeczywistości równoległej, my poszerzamy swoją bazę danych. Prawdę powiedziawszy, z tym naszym najwyższym ja my się nie łączymy, aczkolwiek nie jest wykluczone, że wtedy, kiedy wejdziemy na wyższy poziom, raczej powinnam powiedzieć na wyższy etap rozwoju świadomości, być może, że będziemy w stanie nawiązać również kontakt z naszym wyższym ja. Natomiast nie wtedy, kiedy jesteśmy tu i w ciele. Także w tej chwili już wiemy, że do tej części, która przebywa w rzeczywistości czasoprzestrzennej, w zasadzie należą dwie części kompleksu. Ta, która zawsze jest ciałem i ta, która może się zintegrować. I w zależności od tego, jak silnie się zintegrujemy z naszą wielowymiarowością, to albo będziemy analizować pozyskane informacje za pomocą mózgu, czyli współpracując z tym naszym interfejsem świadomościowym, a inaczej będziemy interpretować rzeczywistość, jeżeli będziemy patrzeć na rzeczywistość oczami naszego bliźniaka. Bo wtedy to, co jest tu dostrzegalne w warunkach czasoprzestrzennych, dla bliźniaka jest nieosiągalne. I tu mamy wytłumaczenie, dlaczego występujemy w dwóch dualnych formach. Właśnie dlatego, że to, czego się dowiemy w rzeczywistości równoległej, ma zupełnie inną jakość od tego, czego się dowiemy w rzeczywistości czasoprzestrzennej. W rzeczywistości równoległej nic nie jesteśmy w stanie ukryć ani przed sobą, ani przed nikim innym. Czyli krótko mówiąc, żadne fałsze nie wchodzą w grę. Natomiast tutaj na Ziemi możemy oszukiwać się ile tylko zapragniemy. Tyle tylko, że to ma dla nas bardzo kiepskie skutki. Czyli w zasadzie już wiemy, i z punktu widzenia nauki powinniśmy się orientować, że nasz bliźniak w rzeczywistości równoległej jest w zasadzie tą częścią naszej osobowości, która łączy nas z naszym najwyższym ja. Czyli jeżeli na przykład chcemy zakosztować doznań pozacielesnych, to nie oddalimy się od ciała, jeżeli nie oddzielimy się od tego interfejsu, który stale w ciele musi być obecny, żeby podtrzymywać jego funkcje życiowe. W momencie, kiedy się od niego oddzielimy i zintegrujemy się z bliźniakiem, możemy mentalnie penetrować rzeczywistość ukrytą.
Monroe miał również okazję częściowo nawiązać kontakt ze swoją wyższą jaźnią, ale został z tej drogi zawrócony w momencie, kiedy się do niej zbliżał, po to tylko, żeby się zorientował w tym, że jest częścią świadomości globalnej. Po prostu w czasie tej drogi do swojego wyższego ja był w stanie prześledzić, jak z różnych systemów życia nadchodzą fale niosące ze sobą informacje z tych systemów, łączą się i wymieniają między sobą informacjami i jednocześnie, kiedy go wydzielono z tego strumienia i patrzył na niego z boku, wiedział, że również z tamtej strony też napływają fale, które rozchodzą się do różnych systemów życia. Czyli przez cały czas powinniśmy mieć świadomość, że jesteśmy częścią całości. Niezależnie od tego, czy czujemy, czy nie czujemy, ale jeżeli nabierzemy przekonania, że jesteśmy częścią całości, to zaczniemy to odczuwać. Nie tylko jako dobrostan, ale również i zaczniemy to odczuwać w sposobie naszego funkcjonowania. Bo będziemy wiedzieli, że jeżeli cokolwiek złego komukolwiek uczynimy, to automatycznie na zasadzie, że akcja spotyka się z reakcją, w jakiś sposób tutaj w czasoprzestrzeni musi to do nas dotrzeć. I prawdę powiedziawszy, dokładnie te same przeżycia możemy doświadczać wtedy, kiedy nie dochodzimy do bram raju. Ponieważ te wszystkie jałowe nieba, wszystkie piekła, jakie sobie jesteśmy w stanie stworzyć w wyniku swoich dysfunkcyjnych preferencji, to wszystko znajduje się przed bramami raju. Jeżeli natomiast jesteśmy, i to nawet powiedziałabym, że blisko naszej czasoprzestrzeni, bo tam mamy większe rozwarstwienie niż tutaj. Tutaj wszyscy, jak to się mówi, siedzimy na kupie i wzajemnie sobie bruździmy. Natomiast tam mamy możliwość się rozdzielić. I tutaj bym chciała się też ustosunkować do jednej z wypowiedzi pod swoim filmem, właśnie naszym filmem, że nie jest to rozdzielenie, nie wynika z tego, że ktoś nas karze. My nie jesteśmy karani. My po prostu orbitujemy do takiego środowiska, do którego mentalnie przynależymy. Więc jeżeli jakaś dysfunkcja jest tak znakomicie opanowana przez nas, dysfunkcja, która oczywiście rzutuje na innych, nie tylko na nas, to jest rzeczą zupełnie oczywistą, że dokładnie z takimi samymi ludźmi spotkamy się również w rzeczywistości ukrytej. Tylko już będzie to na zupełnie innej zasadzie, bo tutaj to się takie osoby łączą ze sobą, tworząc gang, bądź wojsko, które zajmując obce tereny, znęca się nad ludnością, organizuje obozy pracy, organizuje badania medyczne, przymusowe, które kończą się śmiercią osób poddawanych tym badaniom. Jednocześnie w ramach depopulacji, bo każda wojna niesie ze sobą depopulację, ci, którzy są przez zwycięzców uznani przez niezasłużonych, niezasługujących na to, żeby żyć, są tępieni, paleni w piecach, zabijani. Te osoby dokładnie się znajdą nie w takich obozach, gdzie dręczą innych. One się znajdą w takim obozie, gdzie albo oni będą ofiarami, albo ich koledzy. Na przemian. Kat i ofiara. Czyli jest to szkoła życia. Dokładnie taką samą szkołą życia jest Jałowe Niebo, gdzie kontynuuje się życie w jakiejś społeczności religijnej według zasad obowiązujących w tej społeczności. Czyli tam, gdzie nie ma tej
czystej, bezwarunkowej miłości, gdzie nie ma wzajemnej życzliwości, za to jest kapłan, który dyktuje, co należy myśleć i co należy robić. Mało tego, są świątynie, które wzywają na nabożeństwa. Kapłan decyduje o tym, czy jesteśmy, czy zasługujemy na to, że przebywamy właśnie w tej okolicy. No i co jeszcze jest ważne w tym wszystkim? Że my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy wybrani, w związku z tym uważamy się za lepszych od innych. Czyli jak długo nie zmienimy swojego postrzegania i jałowego nieba, i siebie, to z tego obszaru nie wyjdziemy. Ale to nie znaczy, że będziemy umieszczeni tam na wieki, bo jednak istoty bezcielesne, które funkcjonują w obrębie raju, również specjalizują w tym, żeby odzyskiwać takich nieszczęśników, którzy ugrzęzli, czy w jałowym niebie, czy w jakimś rodzaju piekła. Jeśli wchodzi w grę jałowe niebo, najczęściej istoty bezcielesne się ukazują jako postaci znane z wierzeń religijnych, po to, żeby wpływać na zmianę świadomości tych, którzy tam się znajdują. Jeżeli uda się przekonać kogoś z osobników tam przebywających, automatycznie można go z takiej społeczności wydobyć i doprowadzić do bram raju. Dokładnie to samo jest w piekle. Jeżeli ci ludzie, którzy na przemian są ofiarami i katami, dojdą do wniosku, że mają już dość tych katuszy i zawiążą sojusze, i te sojusze będą zaczątkiem układów niemal przyjacielskich, też mogą na tyle zmienić swój sposób postrzegania rzeczywistości, że oddalają się od centrum piekła na obrzeża i mogą po prostu wydostać się z tej pułapki. Nigdzie nie ma miejsca w rzeczywistości równoległej, które jest nastawione na karę w postaci znęcania się nad kimkolwiek. To, że my tam się znęcamy nad sobą, to jest nasz wybór. Nie żadnej istoty, która tam trwale przebywa. My, przechodząc stąd w takim stanie świadomości, w jakim jesteśmy, do rzeczywistości równoległej, decydujemy o tym, gdzie się znajdziemy. No i teraz, skoro już mówimy o stanach świadomości, to warto powiedzieć, że duchowość upiera się ostatnio informować wszystkich zainteresowanych, że my tutaj na Ziemi, tak jak teraz funkcjonujemy, jesteśmy na trzecim wymiarze, na Ziemi 3D. Wielu ludziom to się kojarzy z trójwymiarową rzeczywistością. A tymczasem my nie jesteśmy tutaj w wymiarze 3D, my jesteśmy na trzecim etapie rozwoju, czyli trzecim etapie rozwoju istot biologicznych. Bo jeszcze przed nami są zwierzęta i rośliny, a przed nimi jeszcze są formy, które my używamy za nieorganiczne. Są nieorganiczne, ale to też są formy życia, które też znajdują się na pierwszym i na drugim etapie rozwoju świadomości. Czyli na innym etapie rozwoju świadomości jest na przykład skała, na innym etapie rozwoju świadomości jest bakteria czy wirus. Także to wszystko wchodzi w zakres naszego systemu życia tu na Ziemi. Jeżeli po śmierci ciała przenosimy się do rzeczywistości równoległej, przenosimy się dokładnie z takim samym stanem świadomości, jak mamy, i albo
lądujemy w tych obszarach przekonań bądź preferencji, albo przechodzimy do parku przyjęć, czyli właściwie można powiedzieć centrum przyjęć przed bramą raju. Jeżeli uda nam się tych wszystkich obszarów wcześniej uniknąć, i tam kogo możemy spotkać? Osoby chore, które przybyły do tego obszaru ze świadomością swojej choroby, swojej niemocy. Tam zostają poddawane leczeniu przez te istoty, które się znajdują za bramą raju, i w momencie, kiedy okres rekonwalescencji i leczenia się zakończy, przechodzą przez bramę, tam właśnie, gdzie dziś, do tego obszaru, o którym będziemy dzisiaj mówić. No ale to wszystko trzeba jakoś spiąć jedną klamrą, a niestety nie da rady tego na raz wszystkiego powiedzieć, więc mówimy o tym w odcinkach. Danusia, również... Ja przepraszam, a czy ja na tym etapie mogłabym zadać Tobie jedno pytanie? Tak, słucham. Chodzi mi, chciałabym Ciebie zapytać o ludzi, którzy na przykład w sferze zawodowej w ostatnim czasie, bo sporo z takimi osobami ostatnio przebywam, oni mi o wielu rzeczach opowiadają, poddawani są mobbingowi w pracy przez swoich przełożonych. Powiedz mi, jak to się ma do tego, co chwilę wcześniej mówiłaś o tym, że być może, nie wiem, to my emanujemy jakąś taką energią, która przyciąga, czy tutaj jesteśmy teraz w jakiś sposób ofiarą? Jakie to ma przełożenie później na ten świat bezcielesny, do którego przejdziemy i będziemy przed tą bramą? Jakie ty masz zdanie na ten temat? Ja w zasadzie zgadzam się z tym, co zostało ustalone w trakcie badań, ale ten problem jest poruszany, właściwie został poruszany przez tych badaczy, którzy wchodzili w tę ukrytą rzeczywistość, pracując albo pod kierunkiem Roberta Monroe i jego, można powiedzieć, ogromnego zespołu, który stworzył specjalistów, którzy nie tylko opracowali techniki synchronizacji półkulowej do osiągania tych stanów świadomości, które ułatwiają wejście w rzeczywistość równoległą, ale również przez cały czas tego okresu integracji wielowymiarowej świadomości, kiedy korzystaliśmy z bazy danych naszego bliźniaka i tam rozglądaliśmy się w rzeczywistości ukrytej, przez cały czas monitorowali, jak funkcjonują nasze ciała w tym czasie. Także to wszystko odbywało się pod kontrolą, tak żeby, broń Boże, nikt nie został poszkodowany. Natomiast jeżeli my tutaj, i to też jest wiadomość już, można powiedzieć, pozyskana tam za bramą raju, my tutaj planowo przychodzimy po to, żeby nie tylko radować się i cieszyć, ale również cierpieć. Dlaczego? Dlatego, że bez cierpienia nie bylibyśmy w stanie ocenić, czym jest dobro. Mało tego, bez tej polaryzacji między dobrem i złem nie nauczylibyśmy się rozwijać, bo ten rozwój nie byłby możliwy. Jeżeli nie ma polaryzacji, nie ma również potencjału do działania w tym kierunku, żeby znaleźć się tam, gdzie zachowujemy dobrostan. Czyli w gruncie rzeczy to, że tutaj cierpimy, w pewnym sensie jest wynikiem również tego, że część z nas przyjmuje na siebie taką rolę. Wiem, że to, co w tej chwili mówię, to jest czymś trudnym do i uwierzenia, i przyjęcia, bo jak na przykład można sobie wyobrazić, że
żołnierz, który idzie uzbrojony żołnierz, idzie do innego kraju po to, żeby zabijać, gwałcić, mordować, znęcać się nad mordowanymi ludźmi, żeby to robił z własnego przekonania. Mnie się wydaje, że my po prostu przychodząc tutaj, zasiedlając ciała organiczne, chyba się godzimy na to, jaką rolę mamy tu odegrać. Problem polega na tym, że niestety to życie nas demoralizuje. Tak jak władza demoralizuje, tak również namiastka władzy demoralizuje. Bo człowiek, który idzie z orężem do drugiego, ma władzę, której tamten nie ma. Nawet jeżeli to jest 1 na 1 w obrębie danej społeczności. To nie musi być wróg gdzieś tam za granicą, to może być wróg za miedzą. Najwyższy czas, moim zdaniem, byśmy do tego stopnia zmieniali w tej chwili swoją świadomość, poziom naszej świadomości, bo nawet w obrębie tego etapu 3D my mamy kilkanaście poziomów świadomości do przejścia. Biorąc pod uwagę, że żyjemy tutaj już naprawdę bardzo długo, bo najprawdopodobniej pierwsze formy człowieka w takiej postaci, jak w tej chwili mamy, to znaczy z tymi 23 chromozomami, przy czym ten 23 to był, można powiedzieć, okazał się połączeniem 2 wcześniejszych chromozomów i jeszcze do tego dodano nam 24 wielowymiarowy. Tak. Mamy już za sobą 200 000 lat i 5 cywilizacji, to jest podobno 6. Czas najwyższy, żebyśmy się wreszcie przestawili na zupełnie inny sposób myślenia o sobie i o rzeczywistości. Czyli na dobrą sprawę większość z nas powinna w tej chwili osiągać ostatnie poziomy tego etapu 3D. Etap 4D to jest etap rozwoju naszej świadomości, który jest charakterystyczny dla naszego bliźniaka za bramą raju. Nie przed bramą, tylko za bramą raju. Natomiast etap 5D to jest właściwie, można powiedzieć, etap końcowy tego etapu 4D. To znaczy jest to ten etap, kiedy my tu na Ziemi tworzymy coś na kształt Królestwa Niebieskiego, które przepowiadał Jezus w czasie, kiedy tutaj przebywał na Ziemi. Czyli tworzymy wtedy tego rodzaju cywilizację, która wszystko jest w stanie wykreować, osiągnąć, każdy cel, który sobie wyznaczy, ale głównie tym celem jest prowadzenie jakiejś kolejnej, bardziej zacofanej w stosunku do nas cywilizacji. Czyli jeżeli wejdziemy na ten etap 5D, to będziemy też żyć na Ziemi, ale będziemy opiekunami i można powiedzieć rodzicami genetycznymi kolejnej cywilizacji, którą będziemy genetycznie modyfikować i usprawniać. I też będzie to cywilizacja z całą pewnością w obrębie naszej galaktyki, ponieważ to jest jeden system życia. I właśnie tutaj przyjmujemy postaci humanoidalne. Mało tego, większość praw, które w tej chwili obserwujemy w naszych społecznościach, praw fizycznych, no bo prawo akcji i reakcji jest typowo fizycznym prawem, powstały w efekcie naszej ewolucji. To my, utrwalając wzorce zachowań, no bo wiadomo, jeżeli jestem skrzywdzony, to muszę wziąć odwet.
ustanowiliśmy to prawo. Ale nie każdy chce krzywdzić. Nie każdy, ale weź pod uwagę, że my nie znajdujemy się na początku. Tak. Trzeciego etapu. My zmierzamy do końca. Mało tego, Krajon nas w tej chwili informuje, że mamy wszelkie szanse przekroczyć ten trzeci etap, czwarty i wejść w piąty. Czyli możemy stworzyć taką cywilizację, z którą się zapoznał Michael Desmarquet, kiedy został porwany na inną planetę i miał możliwość zobaczyć, do czego dąży ziemski system życia. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ten inny system życia wygląda, zapraszam do chomika Misja Desmarqueta. Można poczytać i wtedy wiadomo będzie, do czego dążymy tutaj. W ramach oczywiście zasiedlania form humanoidalnych. Bo w momencie, kiedy przekroczymy ten piąty etap rozwoju, bo etapów rozwoju jest 7, to już trwale pozbędziemy się postaci humanoidalnej i dołączymy do naszego centrum planowo-decyzyjnego w ziemskim systemie życia w rzeczywistości ukrytej. Czyli tam, gdzie nie docierają nasi eksploratorzy. O tym, co się dzieje w tej zamkniętej sferze, gdzie już nie wchodzimy w humanoidalne formy istnienia, możemy się dowiedzieć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy odwiedzamy raj i w ramach instruowania nas przez istoty bezcielesne możemy oglądać w postaci holograficznych pokazów to, co ewentualnie może nas czekać w czasach, kiedy już nie będziemy ani tutaj na etapie 3D, ani 4D, ani 5D. Dobrze, czyli teraz zaczynamy rozmowę o raju. Ja bym jeszcze tylko jedną rzecz chciała powiedzieć, o której nie wspomniałyśmy poprzednio. Wielkim problemem jest dla nas kwestia eutanazji. Tymczasem okazuje się, że ci, którzy znajdują się w śpiączce i utrzymywani są przy życiu, to znaczy ich ciała są utrzymywane przy życiu za pomocą aparatury, w zasadzie nie są nam w ogóle za to wdzięczni, bo oni są niejako przyszpileni do ciała, przywiązani za pomocą tego interfejsu i nie mogą się od niego oderwać, ale tkwią w pustce. W pustce, która absolutnie niczego nie jest w stanie im zaoferować, natomiast oni nie mogą dalej kontynuować procesu życiowego. I wydaje mi się, że to warto wiedzieć. Warto wiedzieć również, jaka jest różnica pomiędzy samobójstwem wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia, a samobójstwem, który jest ucieczką od rzeczywistości. Uciekać też można w różnych warunkach, dlatego że inaczej wygląda ucieczka, kiedy ktoś jest na przykład w głębokiej depresji, nie chce mu się żyć, uważa, że wszyscy są przeciwko niemu i targnie się na swoje życie. To jest uważane jako zerwanie umowy, bo my tu przychodzimy z konkretnym planem do realizacji. Jeżeli coś takiego nas spotkało, znaczy to było zaplanowane. Po to, byśmy sobie z tym problemem poradzili. Bo my tutaj się przez cały czas uczymy. To jest szkoła życia. Ziemia jest szkołą życia. Tak jak szkołą życia są te inne obszary, i zarówno przed bramą raju, jak i za bramą raju. Przez cały czas się szkolimy.
No tak, Danusia, ale gdy nawet popełnimy to samobójstwo, to czy dojdzie do przerwania tej umowy, no to czy coś się złego dzieje? Ja rozumiem, że ktoś planu nie wykonał, no ale to chyba nie ma jakiejś kary za to, że nie wykonał Nie ma planu. kary. Wraca z powrotem. Z tego, co wykazały badania prowadzone w tym zakresie, właściwie my się jak gdyby zakleszczamy w tej sytuacji. Ona się nam wiecznie powtarza. I uwolnienie z tej bardzo niekomfortowej sytuacji może nam zagwarantować nasz bliźniak w momencie zintegrowanej świadomości, bo w momencie, kiedy zintegrujemy naszą świadomość ze świadomością bliźniaka, ten bliźniak ma łatwiejszy dostęp do osób, które utknęły w takich sytuacjach. Może je odzyskać. A odzyskanie to jest doprowadzenie do bram raju. Tam oczywiście okres rekonwalescencji, bo to jest zawsze związane z ogromną traumą. I po okresie rekonwalescencji przechodzimy bramy raju, a co będzie za bramami raju za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o taką sytuację, kiedy na przykład takie sytuacje, jakie mamy w tej chwili na Ukrainie, że żołnierze dostają się do niewoli i tam nie są przytrzymywani w ludzkich, godziwych warunkach, ale są torturowani po to, żeby wydostać z nich informacje na temat wroga. Albo tylko od tak, bo nie wszyscy przecież są oficerami. Są też szarzy, zwykli szeregowcy. No ale wiemy, przecież mamy dokładne rozeznanie, co w tej chwili się dzieje w Ukrainie i jak traktowani są w niewoli Ukraińcy, a jak traktowani są w niewoli Rosjanie. I wiemy, że Rosjanie po prostu znęcają się nad swoimi. Tak, są nieludzcy. Zresztą nie tylko nad żołnierzami, bo również i nad ludnością cywilną, kiedy chcą wydostać od nich jakieś informacje. I nie tylko wtedy, kiedy chcą wydostać informacje, bo czasami to są po prostu bestialskie harce. Tak, tak. Właśnie ta Bucza jest bardzo dobrym przykładem, gdzie kobiety, dzieci, generalnie cywile. Więc wydaje mi się, że w takiej sytuacji samobójstwo też byłoby przyjęte ze zrozumieniem. Czyli ta eutanazja taka. Tak. Prawdę powiedziawszy, bardzo często ludzie, którzy pracowali w podziemiu w czasie II wojny światowej, mieli przy sobie zawsze truciznę. Tak. I uważam, że ci ludzie, jeżeli popełnili samobójstwo po to, żeby nie wydać tych, z którymi byli związani, uważam, że to też raczej powinno być przyjęte ze zrozumieniem. Ale my jesteśmy w trakcie badania tej rzeczywistości. Będziemy się ciągle dowiadywać czegoś nowego. A skoro już przekraczamy bramy raju. Poczekaj. Jeszcze jedną rzecz bym chciała powiedzieć, bo w tej chwili mi się przypomniało. Jak dochodzę do bram raju, to różne rzeczy mi się przypominają. Również bardzo często padają, i to czasami tak nawet wręcz schodkowo, padają pytania odnośnie tego, jaką mamy pewność, czy to, co badamy w stanie teoretycznie pozacielesnym, w rzeczywistości ukrytej, nie jest jakimś naszym wymysłem, jakąś naszą wykreowaną rzeczywistością. I na to odpowiedzią mogą być wyprawy w grupach w rzeczywistość ukrytą. Zresztą te wyprawy zostały opracowane jeszcze za czasów, kiedy żył Robert Monroe. On sam też tak podróżował. Tak. A wyprawy zbiorcze, wieloosobowe w rzeczywistość ukrytą, zostały właściwie, można powiedzieć, zainicjowane w wyniku prac badawczych Charlesa Tarta z Uniwersytetu Kalifornijskiego, psychologa, który badał
możliwości twórczej kreacji naszego umysłu. I okazało się, że nawet wtedy, kiedy nie przebywamy w rzeczywistości równoległej, jeżeli nawet nie integrujemy wielowymiarowej świadomości, jesteśmy w stanie hipnozy znaleźć się w tej samej rzeczywistości i widzieć ją tak, jakby była rzeczywista. Tak. Czyli jesteśmy w stanie nawet wtedy tworzyć rzeczywistość holograficzną, która jest wspólna, niekoniecznie realna, wirtualna. Tak. Także jeżeli w tym stanie znajdziemy się, znaczy nie w stanie wirtualnym, tylko w stanie zintegrowanej świadomości, znajdziemy się mentalnie w rzeczywistości ukrytej i w ten sam sposób zostaną również wysłane inne osoby do wykonania ściśle określonego zadania, każdy będzie wykonywał inną część tego zadania, ale po powrocie, czyli po zdeintegrowaniu naszej świadomości, opiszą to, co widzieli, czego doznali, bo my jesteśmy w stanie to w naszej czuwającej świadomości zachować, to zorientowalibyśmy się, że te wszystkie opisy są zgodne. Pierwsza taka wyprawa odbyła się nawet nie tam, gdzie zaplanowano, bo odbyła się akurat po powodzi w Indiach. I chociaż każdy z uczestników takiej wieloosobowej wyprawy miał za zadanie stworzyć sobie w parku przyjęć swoją własną strefę, do której zawsze trafi, to wszyscy znaleźli się dokładnie tam, gdzie przybyli ludzie, którzy zginęli w czasie tej wielkiej powodzi. I dla nich stworzono taką rzeczywistość, której się spodziewali. To znaczy posuwali się drogą między namiotami, między palącymi się ogniskami, gdzie spodziewali się uzyskać pomoc i ratunek. I tą drogą przesuwali się do parku przyjęć, czyli do tego, co możemy nazwać bramą do raju. Dokładnie opisali tę samą akcję ratowniczą w rzeczywistości równoległej, jakiej moglibyśmy się spodziewać w takiej sytuacji tu na Ziemi. Czyli niezależnie od tego, czy prowadzimy te badania pojedynczo, czy w grupach, zwłaszcza jeżeli prowadzimy w grupach, możemy się przekonać, że to, czego doznajemy, to nie jest efekt naszej wyobraźni. My po prostu widzimy to, co tam się dzieje. Czyli krótko mówiąc, widzimy tę rzeczywistość, którą widzi nasz bliźniak, ponieważ my, oddzielając się od naszego ciała, jesteśmy w stanie odejść i od tego naszego interfejsu, jesteśmy w stanie odejść tak daleko, odejść. To jest, ciągle mówimy o tym, że my się poruszamy, ale w gruncie rzeczy jest to podróż mentalna. Bo my przechodzimy do rzeczywistości, w której żyje nasz bliźniak. Ten na 4. etapie rozwoju świadomości. Tam też jest kilka poziomów, więc nie wszyscy są tacy wszystko wiedzący. Kiedy przekraczamy bramy raju, nie wszyscy jesteśmy tak samo mądrzy po ich przekroczeniu, ponieważ każdy z nas znajduje się na innym poziomie świadomości w ramach tego etapu. W związku z tym ci, którzy przychodzą na najniższym stopniu świadomości, nawet można powiedzieć, odróżniają się kolorem od tych swoich półprzezroczystych ciał, od tych, którzy mają stopień rozwoju wyższy.
Jest to taki właściwie pośrednie między białym a różowawym. I w miarę jak nasz poziom świadomości się podnosi w ramach tego 4. etapu, zmieniamy kolor swojego ciała, swojego promieniowania, można powiedzieć, do różowego, wpadającego w czerwony. Potem dochodzi do tego barwa żółta, a więc przechodzimy przez pomarańcz do żółtego, do złotego. Potem przechodzimy, kolor naszego ciała zmienia się na jasnozielony, ciemnozielony, zielono-niebieski, później niebieski, który przechodzi w ciemny błękit, następnie błękit przechodzący w fiolet, aż do ciemnego fioletu. I tych poziomów Newton wyodrębnił 6. 7 to właściwie był ten ciemny fiolet, z którym nigdy nie zapoznał się nigdy z osobą, która by była na 7. etapie ewolucji. Prawdopodobnie do tego 7. poziomu świadomości należą prawdopodobnie starcy. Czyli Rada Starszych, która, można powiedzieć, w pewnym sensie stanowi coś w rodzaju takiej, no nawet administracyjnej góry w obrębie raju, dlatego że to oni w gruncie rzeczy decydują o kierunkach rozwoju w obrębie tej ukrytej części ziemskiego systemu życia. Jeśli chodzi o liczebność, to Newton stwierdził, on z kolei badał nie za pomocą integracji wielowymiarowej świadomości, tylko za pomocą głębokiej hipnozy, okresy międzyinkarnacyjne, czyli te okresy, kiedy się znajdujemy w rzeczywistości równoległej. I stwierdził, że prawie połowa jego pacjentów należała do najniższego poziomu rozwoju świadomości. Nieco mniej niż 1/3 należała do drugiego. I te liczby były coraz niższe, aż do poziomu 6, poziomu mistrza, gdzie zaledwie 1% jego pacjentów zetknął się z takimi osobowościami, bądź wręcz do takiego rodzaju, znaczy do takiego poziomu świadomości należał. Czyli krótko mówiąc, ciągle jeszcze ten rozrzut wygląda na duży, ale Newton już nie żyje, być może my ciągle ewoluujemy, może w tej chwili ten stosunek jest dla nas bardziej korzystny. No spójrz na swój sweterek. Słucham? Spójrz na swój sweterek. W każdym bądź razie, co warto wiedzieć, że 3 pierwsze poziomy wymagają przewodnika. 3 pierwsze poziomy rozwoju świadomości w obrębie raju. Ci ludzie, którzy znajdują się na tych najniższych stopniach, poziomach świadomości, rozpoczynają swoją działalność od procesu nauki. Do tego służy centrum planowania rozwoju, które, tak jak przekazywały to osoby, które były przez niego badane, ma postać wielkiej biblioteki. Ciekawe,
że to, o czym mówili pacjenci Newtona, potwierdza się również w badaniach rzeczywistości ukrytej przez eksploratorów tej rzeczywistości w stanie, no nazwijmy to pozacielesnym. Trzymajmy się tej nomenklatury. Czyli ta biblioteka najwyraźniej istnieje. Z tym, że proces nauki wygląda w ten sposób, że przede wszystkim po przekroczeniu bramy raju musimy niestety, ale zapoznać się z przebiegiem swojego życia. Zapoznajemy się z nim w postaci holograficznej projekcji, w otoczeniu naszych przewodników, właściwie jednego przewodnika najczęściej, bo przy tych niższych poziomach świadomości na ogół ma się jednego przewodnika, ewentualnie jest jeszcze jeden, który dopomaga temu przewodnikowi o niższym stanie świadomości, jeżeli występują jakieś kłopoty. I czego my się wtedy dowiadujemy? Patrzymy na to z zupełnie innej perspektywy, bo patrzymy na to już z perspektywy naszego bliźniaka. W związku z tym wszystko to, co chwały nam nie przynosi, napełnia nas głębokim wstydem. Nikt nas za to karać nie będzie. Natomiast ważne jest, abyśmy sobie w tym momencie uzmysłowili, co nam poszło nie tak. Następnie możemy już w centrum planowania rozwoju świadomości, możemy zapoznać się dokładnie nie tylko z tym, jak przebyliśmy to życie, ale również z wielowariantowością, w jakiej nasze życie zostało zaprojektowane. A więc możemy przestudiować różne warianty naszego życia, korzystając z naszej bazy danych. Z tym, że nie studujemy to w postaci ksiąg, które sobie otwieramy i czytamy, tylko powiedzmy książkę wkładamy do projektora i wyświetla nam się kolejno każda z wersji. Możemy nawet prześledzić, w jaki sposób, gdybyśmy podjęli inne decyzje, potoczyłoby się nasze życie. Czyli krótko mówiąc, jest to nauka polegająca na tym, żeby zorientować się, w jakim stopniu nasze wybory decydowały o tym, jak biegło nasze życie, czy osiągnęliśmy sukces, czy osiągnęliśmy porażkę i dlaczego osiągnęliśmy porażkę, bo gdybyśmy dokonali innego wyboru, mogliśmy osiągnąć sukces. Czyli krótko mówiąc, to jest ten pierwszy etap nauki, który przechodzimy po przekroczeniu bramy raju. Bo kwestia dostosowania się do nowych warunków życia niestety następuje przed bramą, czyli wtedy, kiedy jesteśmy poddawani procesowi regeneracji. Ja myślę, że to musi być ogromne przeżycie, jeżeli widzimy tę wielowariantowość i wtedy na przykład stwierdzamy, oho, to była najlepsza droga, którą wybrałam, albo żałuję, że czegoś tam nie zrobiłam. I to ja rozumiem, że to później też jest taka rekomendacja. Nie ma sensu żałować, trzeba po prostu wiedzieć, że w takiej sytuacji podjąłem złą decyzję i zapamiętać to. No właśnie i prawdopodobnie to będzie rekomendacja przy kolejnym wcieleniu, jeśli będziemy chcieli jeszcze coś To dokładnie w tej samej sytuacji się znajdziemy po to, abyśmy mogli sobie z tą sytuacją lepiej poradzić. I tutaj to jest też to zapętlenie, prawda, w niektórych przypadkach. Przypuszczam, że właśnie dlatego, na tej samej zasadzie samobójcy się zapętlają w scenie swojego, dokładnie w momencie swojego zabójstwa, ponieważ ta scena jest ciągle powtarzana. Danusia, a powiedz mi, bo często u tych samobójców, to znaczy już nie u nich, ale w rodzinach, następuje jakby takie prawo serii.
bo kiedyś się z czymś takim spotkałam, bo takie dwie rodziny samobójców w życiu poznałam i to nigdy nie było tak, że jak ktoś tam popełnił samobójstwo, to nikt później już tam nie próbował. Zawsze było tak, że ktoś próbował, na przykład młodszy brat, matka. W tych dwóch przypadkach tak było. Jak myślisz, z czego to wynika? Czy to też jest jakiś rodzaj znowu tych rodzin? To jest moim zdaniem kwestia powielania sposobu myślenia rodziny, bo jednak dzieci są programowane przez rodziców i nie ma rady. Naśladujemy rodziców. Naśladujemy nie tylko w działaniu, ale również w sposobie myślenia. Więc jest rzeczą zupełnie, może być sprawą oczekiwaną, że jeżeli rodzic popełni samobójstwo, dziecko może po prostu powielać ten sam sposób wyjścia, znaczy ucieczki od problemu. Rozumiem. Bo samobójstwo jest ucieczką. No tak, bo tutaj ja rozumiem, że ktoś już tych innych wariantów nie widzi i bierze to jako ostateczność. Nie może jakby z tym żyć i w tym momencie postanawia skończyć ze sobą. Tak. No dobrze. Ale to tak prawdę powiedziawszy, w momencie, kiedy taki samobójca później stanie przed swoim życiem wielowariantowym i przekona się, że gdyby nie zrobił to, a zrobiłby co innego i zupełnie inaczej, inne byłyby tego skutki, jest to jednocześnie dla niego nauka. Także my przez cały czas się uczymy. Uczymy się tutaj i uczymy się wtedy, kiedy po nieudanym życiu, mniej lub bardziej udanym nawet, jesteśmy w stanie oceniać, w jaki sposób by się ono potoczyło, gdybyśmy podejmowali inne decyzje. Wydaje mi się, że to też jest dobra nauka. Wcale nie gorsza niż ta, która jest w piekle, kiedy musimy poznać smak cierpienia, żeby zrozumieć, że jednak lepiej tego nie robić. Takie motto mi się Lenina przypomniało. Uczyć się, jeszcze raz uczyć się. Kiedy naprawdę tak właśnie wygląda nasze wielowymiarowe życie. My się ciągle uczymy. I tak jak śledziłam różne prace na ten temat, doszłam do wniosku, że ten rozwój chyba nigdy się nie kończy, bo na dobrą sprawę, nawet wtedy, kiedy opuścimy już ziemski system życia, to mimo wszystko dalej jeszcze są podobno jakieś nowe możliwości, które moglibyśmy wykorzystać. Ale jakie one będą, to dopiero się dowiemy wtedy, kiedy przekroczymy ten próg 7 etapów naszego rozwoju. No dobrze, pukam do drzwi raju, oglądam film i co później się dzieje? To nie jest tak, że przechodzimy całą ścieżkę. Każdy z nas przechodzi inną ścieżkę w zależności od tego, na jakim poziomie świadomości jest. W związku z tym na pierwszym i na drugim to ćwiczymy do upadłego to, co źle zrobiliśmy. Jeżeli wchodzimy już na poziom trzeci, to zaczynamy się rozglądać za czymś bardziej ekscytującym, czyli zaczynamy poznawać nowe sposoby funkcjonowania w rzeczywistości. Można powiedzieć, różnych elementów składających się na nasze życie. Dlatego, że już na trzecim poziomie rozwoju zaczynamy się rozglądać za specjalizacją. Są tacy, którzy się uczą współpracy ze zwierzętami. Są tacy, którzy uczą się komunikacji. Sposobów komunikacji, które się potem przekładają na organizację społeczności. U nas komunikacja ciągle szwankuje, więc uważam, że to jest bardzo ważna specjalizacja.
są tacy, którzy się specjalizują w etyce. Czyli krótko mówiąc, chodzi po prostu o to, żeby nauczyli się harmonizować sposób funkcjonowania w większych grupach i w grupach nawet dwuosobowych. Chodzi o to, żeby po prostu nauczyć się ze sobą współpracy. Etyka nam wskazuje, jaki sposób funkcjonowania jest dla nas korzystny, a jaki nie. I ci, którzy się specjalizują w etyce, później te informacje przenoszą do swojego ziemskiego systemu życia, tutaj na Ziemi. Ci, którzy uczą się harmonizowania, funkcjonowania w ramach danej społeczności, też przenoszą to do systemu życia na Ziemi. Są tacy, którzy decydują się specjalizować w procesach uzdrawiania. Uzdrawiania psychicznego, uzdrawiania również ciała. Te umiejętności też przenoszą do świata żywych, tutaj na Ziemi. Natomiast bardzo ważnym, moim zdaniem, również sposobem nauki jest, nawet powiedziałabym elementem nauki, jest praca nad kreacją. Nad kreacją rzeczywistości, początkowo tam w formach wirtualnych, a potem również na Ziemi, przy tworzeniu nawet prostych systemów. Prostych systemów życia na planetach, rozwoju, planowania rozwoju życia na tych dopiero rozwijających się planetach. Natomiast jeśli chodzi o kreację planet, kreację całych systemów, do tego już są potrzebne, można powiedzieć, zespoły wieloosobowe. Ale też uczymy się tego tam. Więcej nawet można powiedzieć, ci, którzy są już na tym najwyższym stopniu, na najwyższym poziomie rozwoju świadomości, są w stanie współpracować również z Radą Starców i więcej, są w stanie również współpracować z tymi, którzy już znajdują się poza ziemskim systemem życia, czyli są na tych wyższych 8 i tak dalej. Bo my w obrębie ziemskiego systemu życia dochodzimy do 7 poziomu, natomiast 8 to już jest ten obszar, gdzie wchodzimy do sfery planowo-decyzyjnej i możemy tworzyć nowe systemy. Czyli ktoś, kto przechodzi tam, może utworzyć nowy system życia, może być nową świadomością planującą, może być nową świadomością koordynującą, bo poza tymi 7 poziomami, które obserwujemy w ramach rzeczywistości ukrytej, są jeszcze wyższe poziomy, które się zajmują planowaniem. To oni planują, my wykonujemy plan. Zajmują się koordynacją planowania tak, żeby można było to wszystko razem ze sobą spiąć w jedną spójną całość w momencie, kiedy byty inkarnujące się rozpoczną ze sobą współpracę. Koordynacja również obejmuje inne systemy życia, czyli tak zwane pożyczki.
I o tych pożyczkach dowiadujemy się i wtedy, kiedy integrujemy wielowymiarową świadomość i robimy rozpoznania oczami naszego bliźniaka, i również dowiadujemy się tego w wyniku badań w stanie hipnozy, głębokiej hipnozy. Okazuje się, że tutaj też możemy wymieniać się z innymi systemami życia po to, żeby do naszego systemu życia wprowadzić nowe dane i nowe możliwości. Czyli możliwości mamy ogromnie dużo. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, że my właściwie realizujemy coś na kształt ścieżki zdarzeń. Ale ponieważ układ jest wielowariantowy, on nie przypomina jednej ścieżki, tylko coś na kształt maty. Im więcej tych ścieżek się krzyżuje, bo my przecież nie żyjemy tutaj na bezludnej wyspie, tym układ staje się bardziej skomplikowany, bo każda osobowość może wpływać na inną. I do tego też jest potrzebna koordynacja i ta koordynacja też jest prowadzona przez to centrum planowo-decyzyjne. To oni podejmują decyzje i nawet jeżeli my wprowadzimy tutaj na Ziemi zmianę, która nie była w planie przewidziana, to oni do tej zmiany się dostosują. Czyli nawet w niebie mamy dużo pracy. Już nie mówiąc o tym, że po opuszczeniu naszego nieba jeszcze możemy tworzyć nowe systemy życia. Nasza świadomość globalna ziemskiego systemu życia, którą możemy uznawać za naszego Boga, twierdziła, że ona też kiedyś była świadomością taką jak my, tylko tyle, że w wyniku swojego rozwoju osiągnęła taki poziom, że mogła stworzyć nowy system życia. Czyli naprawdę wygląda na to, że ten rozwój nigdy się nie kończy. Tak, właśnie przypomina mi się, jak Monroe opisywał, jak szedł jakby coraz dalej w tej swojej ścieżce podróży poza ciałem i w pewnym momencie zaczął spotykać innych takich jak on właśnie z innych systemów. I oni tak mu zazdrościli, że on ma te doświadczenia tego ziemianina i też chcieli koniecznie, żeby on jakby tą swoją wiedzę przekazywał w jakiś sposób. Ale Monroe, zanim był ziemianinem, był też w innym systemie. Tak, tak. I to jest takie piękne, że tak naprawdę to życie się nigdy nasze nie kończy. Co najwyżej my wzrastamy. No i co jest jeszcze ważne, czego się dowiedzieliśmy w ramach tych prac? I to zarówno prac Newtona, jak i Instytutu Monroe. Właściwie już w tej chwili nie należy mówić Newtona, bo Newton ma już całą rzeszę swoich następców. On wykształcił swoich następców i nawet wśród Polaków mamy takich następców, którzy się posługują jego metodyką badań. Na co warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę na astrologię. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy przygotowuje się nas do wcielenia i mamy ściśle określony plan, to przygotowuje nam się również czas wcielenia. Nie tylko rodzinę, w którą się wcielimy, ale również i okoliczności. Ponieważ jak się okazuje, musimy utrafić dokładnie w ten czas, który jest dla nas właściwy, a całe życie w gruncie rzeczy, w całej rzeczywistości toczy się tak, jak gdyby w czasie teraz. W związku z tym można powiedzieć, że astrologiczny zegar służy nam pomocą do tego, żeby dokładnie ustalić dla nas czas wcielenia. Ponieważ planety, które będą nami rządzić,
planety, gwiazdy, które będą nami rządzić w czasie, kiedy już będziemy zasiedlać ciało, dadzą nam informacje, znaczy nie nam, tylko tym, którzy planują, dadzą informacje o tym, czy ten układ planet i gwiazd będzie nam sprzyjał, czy nie w wykonaniu naszego planu. Bo wszechświat jest nastawiony na to, żeby nam pomagać. System ziemskiego życia, zarówno tu, jak i w rzeczywistości ukrytej, jest nastawiony na to, żeby nam pomagać. Nikt nam nogi nie podstawia, nikt nam nie każe i nie każe nas również w ten sposób, żeby dodać nam cierpienia. Najczęściej to cierpienie wynika z tego, że my, znajdując się w takim czy innym środowisku, my po prostu chłoniemy sposoby funkcjonowania tego środowiska. W związku z powyższym będziemy realizować również i sposoby jego działania. I to niestety może owocować dla nas cierpieniem. Ale znów tutaj powołam się na Krajona. W zależności od tego, w jaki sposób my będziemy swoimi wyborami manipulować, to albo szybciej osiągniemy wyższy poziom rozwoju, albo się zatrzymamy, a nawet cofniemy w rozwoju. Bo przecież ten, kto podda się działaniu środowiska i będzie funkcjonować tak jak ono, a to niestety nie przybliży nas do zwycięstwa i do osiągnięcia Ziemi na etapie rozwoju 5D. Na etapie rozwoju, nie w wymiarze. Powtarzam jeszcze raz. Co innego wymiary? Wymiary odnoszą się do hipersfery, natomiast poziomy rozwoju, etapy rozwoju odnoszą się do poziomu rozwoju naszej świadomości. Nie wiem, dlaczego nazywa się to 5D i 3D. Wielu ludzi, którzy nawet propagują duchowość po to, żebyśmy się rozwijali, niestety myli te dwie sprawy. No, D-dimension samo się narzuca. Ale to nie jest wymiar. To jest etap w tym wypadku. Co jeszcze warto powiedzieć, zamykając kwestię tego naszego rozwoju? To, że my jesteśmy kreatorami naszego życia. To trzeba bezwzględnie powtórzyć i zawsze do tego powracać. Nikt nami nie manipuluje. My sobą manipulujemy. I innymi w naszym środowisku. Bóg nas nie karze i nie nagradza. On po prostu jest i udostępnia nam swoje zasoby. Bóg jako oczywiście spójność wielowymiarowej hipersfery. Niezależnie od tego, w jakim się znajdziemy ośrodku życia, teraz czy w przyszłości. Zawsze będziemy się znajdować w sytuacji przyjaznej nam. A jeżeli ona będzie nieprzyjazna, to będzie wynikiem tylko i wyłącznie naszego działania. Więc w momencie, kiedy tutaj zagustujemy w znęcaniu się nad innymi, to możemy być pewni absolutnie tego, że w momencie, kiedy oderwiemy się od ciała, bo właściwie zerwanie kontaktu kompleksu świadomościowego z ciałem jest równoznaczne ze śmiercią ciała i jego rozkładem. Wszystko wtedy w tym ciele przebiega w sposób chaotyczny i następuje rozkład. Natomiast jeżeli przekroczymy tunel i znajdziemy się z reguły w ciemnej, czarnej przestrzeni, gdzie nie będzie widać światła, ale za to będą istoty takie same jak my. Cholernie nieprzyjemna
przyszłość, naprawdę warto pozbywać się złych emocji i występujących w związku z tym również krzywdzących innych działania po to, aby później, kiedy już oderwiemy się od ciała, nie cierpieć. Rzeczywistość nie jest nastawiona na cierpienie. My powinniśmy się cieszyć życiem i możemy się cieszyć życiem, ale abyśmy się cieszyli życiem, musimy niestety zmienić sposób naszego myślenia i działania. Co jest ważne w tym wszystkim, że niezależnie od tego, jaką wybierzemy metodę badania rzeczywistości ukrytej, wyniki są dokładnie takie same. To też powinno nas upewniać w tym, że nie tworzymy kolejnych bajek. Nie ma mowy o tym, że jeżeli tu nie pogodzimy się z Bogiem i nie doznamy łaski uświęcającej, to wylądujemy albo w czyśćcu, albo w piekle. I z czyśćca nie są w stanie nas wydobyć modlitwy naszych krewnych, którzy tu pozostali. To my musimy się zmienić. Więc ani ksiądz, ani nasz krewny, który się będzie za nas modlił, nie zmieni naszej przyszłości, jeżeli my się nie zmienimy. A w momencie, kiedy przekroczymy bramy raju, no to mamy już samą rozkosz. Poznajemy to, co daje największą satysfakcję. Robimy to, co kochamy, bo każdy wybiera sobie swoją specjalizację, a więc robi to, co kocha. Co jeszcze warto powiedzieć o raju? Że również są tam obszary, które dbają o nasz humor, rozrywkę i nie tyramy przez cały czas, mamy chwilę odpoczynku. Czyli co, są kasy na gry? Nie są kasy na gry. Możemy albo oddawać się działalności artystycznej, tańcowi. Z kasynami gry się tam nie zetknęłam, ale jeżeli mamy jakieś swoje ulubione wspomnienia z czasoprzestrzeni, możemy sobie albo stworzyć taką wirtualną przestrzeń, żeby zażyć tych rozrywek, które nam uprzyjemniały tutaj życie, albo możemy wręcz udać się do czasoprzestrzeni z takim potencjałem, który pozwoli nam zaznać tego, co lubimy, natomiast nie będziemy przez ludzi widzeni. Więc wydaje mi się, że to też jest bardzo sympatyczny rys raju. Także nie tylko musimy ciągle pracować, rozwijać się, możemy również od czasu do czasu sobie odpocząć od tego wysiłku, ale wydaje mi się, że jeżeli robimy coś, co nas, jak to się mówi, nakręca, to też jest źródłem naszej radości. Danusia, a powiedz mi, a na przykład w takim raju przebywają też zwierzęta, owady, jak myślisz? Zwierzęta przebywają, owadów nie ma. Mhm. Przynajmniej z tego, co w tej chwili wiemy na podstawie przeprowadzonych badań, nie ma dokuczliwych owadów. Zwierzęta są, ale zwierzęta żyją dokładnie w taki sam sposób jak my, to znaczy nie muszą się zabijać po to, żeby żyć. Mhm. Czerpią energię bezpośrednio z fizycznej próżni, więc nawet my, jeżeli udajemy, że jemy, to w gruncie rzeczy nic nie przechodzi przez żaden układ trawienny, nie wydalamy niczego, tylko możemy doznawać tych samych uczuć, jak wtedy, kiedy tu żyliśmy i na przykład piliśmy kawę, czy jedliśmy ciasto, czy czekoladę. To wszystko jest dla nas dostępne. Te uczucia, odczucia. To już wiem, co będę robić. Ja też wiem.
Pewnie nie wyjdę z biblioteki. A ja z kuchni. Dobrze, to ja będę tobie gotować, a ty będziesz mi opowiadać, co nowego przeczytałaś. Się będziemy delektować. No, my tam nie będziemy czytać, my będziemy w gruncie rzeczy zapoznawani z tym, co ewentualnie można zdziałać w postaci holograficznych projekcji. I tak prawdę powiedziawszy, Monroe, kiedy się wybrał w dalekie obszary rzeczywistości ukrytej, stwierdził dokładnie to samo, co Haramein na podstawie swojego uniwersalnego prawa kreacji zorganizowanej materii. Nie było żadnego wielkiego wybuchu. Jest wielki emiter. Tak, tak. Czyli kreacja holograficznej rzeczywistości jak najbardziej jest prawdziwa, tylko teraz trzeba się dostosować do samej rzeczywistości i wiedzieć o tym, że aczkolwiek inaczej wygląda rzeczywistość, my widzimy to, co powinniśmy zobaczyć po to, żeby tutaj funkcjonować. I dokładnie w ten sam sposób będziemy funkcjonować w rzeczywistości ukrytej, nawet za bramą raju. Danusia, a powiedz mi, co nas przymusza do tego, żeby z powrotem przekroczyć ten próg i wyjść z tego raju? Tylko samodoskonalenie, czy coś innego? Realizujemy plan, który jest przygotowany w tej, można powiedzieć, sekcji planowo-decyzyjnej, nastawionej na rozwój. Bo gdy my się rozwijamy, cała hipersfera się rozwija. I rozwija się również nasz system życia. Ponieważ hipersfera jest nastawiona na współpracę i na rozwój, w związku z tym po prostu realizujemy te cele. Mhm. A powiedz mi, bo powiedziałaś, że my tutaj podczas życia realizujemy jeden z wariantów tego, co sobie tam wymyśliliśmy, zaplanowaliśmy w tym miejscu ukrytym dla nas. A powiedz mi, czy raj jest tylko taki jeden, czy to też jest jeden z wariantów raju? Chyba poza rajem to raczej już, jeśli weźmiemy pod uwagę to centrum planowo-decyzyjne, Tak. Ponieważ nikt stamtąd nie przychodzi niżej, bo nigdy nie cofamy się w rozwoju, raczej nie przypuszczam, żeby to był jeden z obszarów raju. Ale jest To on... jest element rzeczywistości ziemskiego systemu życia w rzeczywistości równoległej, ale to nie jest ten religijny raj. Mhm. Tak, ale raj jest jeden, tak? Tak jak jest, nie wiem, jedna ziemia. Raj jest jeden, tak jak jedna ziemia. Mhm. Jak będziemy na innej planecie, będziemy mieć inny raj i inny system życia. A no właśnie, to też jest ciekawe. Czyli prawdopodobnie, jeżeli stworzymy nową rzeczywistość, nowy świat, bo jesteśmy kreatorami, to równie dobrze możemy i nowy raj stworzyć. I Ja co? przypuszczam, że jednak te wyeksploatowane systemy życia będą ściągane do rzeczywistości ukrytej po to, żeby wykreować nowe kreacje. Także my się nie cofniemy do tego, co było. Tak. Wszechświat jest w jakiejś fazie rozwojowej. Ziemski system życia jest w jakiejś fazie rozwojowej. Nasza galaktyka jest w jakiejś fazie rozwojowej. Niewykluczone, że nasz wszechświat jest też w jakiejś fazie rozwojowej, ale nie mamy cienia pewności, czy przypadkiem poza naszym wszechświatem nie istnieje inny, z którym też jesteśmy w jakiś sposób związani. Ale to już są tylko spekulacje. My nawet wtedy, kiedy się poruszamy w obrębie naszego wszechświata, musimy spekulować, bo nie wszędzie jesteśmy w stanie na razie dotrzeć. Niemniej jednak Kajon wyraźnie nam przekazał informację, że jeżeli będziemy w stanie
zbudować soczewkę kwantową, i nie mam tu na myśli soczewki kwantowej, którą można kupić u nas w internecie. Na Allegro. Na Allegro, tak. To wtedy będziemy również widzieć to, czego nie widzimy w tej chwili. Nawet nam zostawił informację, że soczewka będzie, materiałem soczewki będzie plazma, którą się w stanie stabilnym utrzyma za pomocą bardzo silnego ochłodzenia. I silnego magnesu. No niesamowite. Chciałabym doczekać tych czasów, żeby to zobaczyć. No ale to już jest zabawka dla naszych konstruktorów. Mhm. A ktoś w ogóle czym trzeba szukać? Tym niemniej sam fakt, że będziemy w stanie na przykład zobaczyć wzory, jakie tworzy nasz wszechświat w obrębie czasoprzestrzeni, też będzie ciekawy. Bo okazuje się, że nasze planety nie krążą w sposób przypadkowy, gwiazdy również nie. Każda z nich tworzy jakąś mandalę, każdy obiekt. A jeszcze galaktyki też są ze sobą połączone i też tworzą swoisty wzór podobno. Ale te wzory zobaczymy dopiero wtedy, kiedy będziemy widzieć energię kwantową, czyli te wielowymiarowe energie. Czyli krótko mówiąc, kiedy zajrzymy za zasłony. Za pomocą technologii okazuje się, że można, ale ta technologia będzie z nami współpracować. Nie w tym celu, żeby kogoś zniewolić, tylko po to, żeby nawiązać kontakt z rzeczywistością ukrytą. Przecież my już nawiązaliśmy kontakt z rzeczywistością ukrytą za pomocą transkomunikacji. Przy użyciu takich urządzeń jak radio, magnetofon, telewizor. Nawet telefony do tego służą. Tak. Komputery do tego służą. Ale nie wystarczy tylko i wyłącznie zastosować komputer, bo jeszcze człowiek, który usiądzie przed tym aparatem, też musi mieć predyspozycję do tego, żeby współpracować z tą aparaturą, czyli krótko mówiąc, musi nauczyć się integrować swoją świadomość. Tak, tak, bo on też musi odebrać sygnał, nie tylko, że komputer coś napisze, ale żeby to zrozumieć. Czyli mamy jeszcze sporo przed sobą czasu i przypuszczam, że tak szybko nie przejdziemy do tego 5D. Biorąc pod uwagę przekazy Krajona, można się spodziewać, że około roku 2080 już będziemy mieli tylko 5 kontynentów jako 5 państw i 5 walut. To oznacza, że populacja nam się zmniejszy, nie mówiąc już o Ziemi. Znaczy, to jest wszystko kwestia tego, jak podejdziemy do sprawy populacji. Ponieważ technologia pozwala nam ograniczyć liczbę rąk do pracy, nie musimy w związku z tym nastawiać się na to, żeby mnożyć się po to, żeby wszystko, co jest do zrobienia, żeby było zrobione. Możemy postawić na kształcenie, na rozwój świadomości. Możemy postawić na współpracę. No, jeżeli mamy tworzyć tak wielkie wspólnoty jak europejska, azjatycka, nie wiem, może Euroazja będzie jednym kontynentem. Właściwie dlaczego by nie? Kontynentem to ona może być, tylko co z mentalnością? No właśnie. No to powiedzmy, początkowo będzie Azja i Europa. I tak się zastanawiam, w którym miejscu tak naprawdę zaczyna się Azja? Czy na Uralu? Bo ja wiem, trudno wyczuć.
Patrząc na to, co ostatnio robili Rosjanie, no to miałam wrażenie, że Jest pełna wątpliwości. że już za tą granicą. A patrząc na tych, co niektórych z nas, co wspierali Rosjan, przynajmniej mentalnie, to może już w naszym kraju się ta Azja zaczyna. No, nie osądzajmy. Oceniajmy, nie osądzajmy. I ocena służy temu, żeby wyeliminować to, co nam nie służy. O! Wycofuję się. Także właściwie można powiedzieć, że w tej chwili zamknęłyśmy sprawę rzeczywistości, związków rzeczywistości jawnej i ukrytej. Natomiast warto byłoby skomasować tę wiedzę. To znaczy, chodzi mi o to, żeby spojrzeć na to wszystko z punktu widzenia zintegrowanej nauki. Bo już w tej chwili wiemy, że religie błądzą. Jednak najpewniejszą drogą do tego, żeby się zorientować, jaka jest naprawdę nasza rzeczywistość, jest nauka. Wiemy, że w tym celu musimy zdecydowanie zmienić paradygmat naukowy, musimy zmienić definicję dowodu, musimy rozszerzyć zakres procedur badawczych, a przede wszystkim powinniśmy wyeliminować z paradygmatu naukowego należy. Słowo wytrych. To. A czym go zastąpić? Czasem teraźniejszym robimy to czy tamto. A nie trzymać się kurczowo tego, co wiemy. No bo w gruncie rzeczy, jeżeli my musimy się podporządkować procedurom, musimy się podporządkować interpretacji wyników badań, to już to nas zamyka. Musimy się podporządkować temu, w jaki sposób mamy myśleć o rzeczywistości, czyli światopoglądowi. A przecież światopogląd nasz się zmienia. Im więcej wiemy, tym bardziej zmienia się nasz światopogląd. Dużo jeszcze jest pracy przed nami. Także ja myślę, że ten, jak to Krajon nazwał, most mieczy, jeszcze długo będzie nam mieczami świecił. No ale daje też nam nadzieję, że kiedyś to się skończy. No, daje nam nadzieję, że jednak zwycięstwo jest po naszej stronie, ponieważ podobno przekroczyliśmy punkt krytyczny. Więc z tego by wynikało, że ci, których jest najwięcej, czyli ci, którzy są na dole drabiny społecznej, powinni wziąć wreszcie życie w swoje ręce, a nie oddawać w ręce dobrego Pana. Era dobrego Pana się kończy. Jeżeli chcemy ze sobą współpracować, to musimy tak podnieść poziom swojej świadomości, żeby przynajmniej w tym pierwszym okresie, nie wybierać idiotów na naszych przywódców. Albo ludzi wręcz dysfunkcyjnych. Bo niestety, powtarzam to zawsze wtedy, kiedy wchodzi ktoś ze mną w dialog. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, jaka jest Polska. My, Polacy, nie krasnoludki. My, Polacy, jesteśmy odpowiedzialni za stan naszego państwa, nie PiS. Wybraliśmy go i mamy to, czego chcieliśmy. Narzekamy na Unię. Nie chcemy należeć do Unii, bo Unia jest taka, siaka, owaka. To członkowie Unii decydują o tym, jaka jest Unia. I też nie tylko przywódcy, ale również ci, którzy tych przywódców wybierają. Właśnie ten temat z tą Unią to jest taki, że cały czas dla nas, Polaków, ta Unia jest takim tworem zewnętrznym. Nam jest naprawdę trudno przyjąć to do siebie, że
Unią Europejską jest także Polska i każdy z Polaków ma takie same prawa i obowiązki, co ktoś... No nie ma, bo już PiS się o to postarał, żebyśmy nie mieli tych samych praw. To znaczy? To znaczy nie możemy jakby z każdego My nie- możliwego funduszu My skorzystać. się po prostu wyłamujemy z praw rządzących Unią. A gdybyśmy mieli więcej do powiedzenia, a na przykład Polacy doszliby do wniosku, że jednak z tym eksperymentem medycznym to trzeba zaczekać, dopóki nie udowodnią koncerny farmaceutyczne, czy te szczepionki szkodzą, czy nie szkodzą. Gdybyśmy mieli coś do powiedzenia w Unii, to moglibyśmy zmienić trend panujący. Ale my nie mogliśmy tego zrobić, dlatego że nasi rządzący po prostu się poddali propagandzie. I ludzie, którzy ich wybierają, też poddali się propagandzie. Dlaczego? Bo oni są na tym samym stopniu rozwoju, co ich wybrańcy. Tak, ale no jeżeli chodzi o ludzi, to ja rozumiem, że tu jakiś strach być może nastąpił, ale jeżeli chodzi o rządzących, no to jest po prostu sfera lobbystyczna i zarobku, tak? No. Nie, to jest po prostu rezultat tego, że wybraliśmy do rządów osoby niekompetentne. Przecież do czego to podobne, żeby lekarze nie wiedzieli o tym, w jaki sposób należy zwalczać infekcje? Przede wszystkim w ogóle nie powinniśmy być szczepieni. A jeżeli już się upieramy przy szczepionkach, to powinniśmy stosować szczepionki homeopatyczne wprowadzane drogą doustną. Tak, tak. Znaczy ja sobie w ogóle nie wyobrażam Bo czegoś tutaj takiego. mamy wrota, migdałki. Tu mamy pierwszą ochronę, pierwszą straż. No ja sobie nie mogę wyobrazić czegoś takiego, że jestem poddawana szczepieniom środkami, które nie zostały w żaden sposób przebadane w taki sposób, jak było do tej pory, że były akredytacje, certyfikacje tym lekom nadawane. Ale przede wszystkim w ogóle nawet definicja szczepionki się zmieniła. Tak. Bo szczepionki Pastera to nie są te szczepionki, które są obecnie. Tak, tak. Także ja tego nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie do czegoś takiego zostali przymuszeni. Nie mogę tego zrozumieć. I że chodzą, tak, po 4, 5 dawka, czy tam któraś, ja nie wiem, już tego nie monitoruję. Chodzą i szczepią się. Niech się szczepią. Danusiu, co z tym rajem? Czy kończymy na dzisiaj? No kończymy, no właściwie nie ma sensu dalej rozwijać sprawy raju. Wiemy, że tam się dalej szkolimy, dalej się rozwijamy, zwiększamy swoje umiejętności. Na co się w raju zwraca baczną uwagę? Przede wszystkim na to, żeby wiedzę przekuwać w praktykę, wykorzystywać ją w praktyce. Nie po to zdobywamy wiedzę dla samej wiedzy, ale po to, by ją wykorzystać w praktyce. I na to jest przede wszystkim postawiony nacisk w raju. Szkolimy się i od razu wykorzystujemy tę wiedzę. Czyli można powiedzieć, że ten raj jest takim rodzajem studiów, a potem następuje praktyka, przenosimy to na jakiś grunt i tam ćwiczymy. Tak, ale to też jeszcze ćwiczymy wtedy, kiedy jesteśmy w obrębie raju, dlatego że te wyższe poziomy rozwoju świadomości, jeżeli kreują, to kreują w ziemskim systemie życia, tu na Ziemi. Ewentualnie kreują w innych systemach życia, które dopiero się rozwijają. Czyli planujemy tam, ale realizujemy w czasoprzestrzeni. Uczymy się tam, realizujemy w czasoprzestrzeni. Okay. Bo to są ciągle dwie sfery, które się wzajemnie uzupełniają, jeśli chodzi o proces rozwoju. Bo te pozostałe to jest w gruncie rzeczy baza danych i baza energetyczna. No i
sfera, która służy do przekazu informacji, czyli to pole punktu zerowego. Czyli można powiedzieć, że to pole punktu zerowego jest jakimś elementem raju? Nie, nie jest elementem raju, jest poza rajem, ale raj ma do niego pełny dostęp, a my nie. Mhm. Czyli strzałka, wektor tylko w jedną stronę. No, to jest nasz wybór. To my swoim egoizmem, chciwością, zachłannością doprowadziliśmy do tego, że nie mamy kontaktu z wielowymiarową bazą danych. Bo jednak wcześniejsze cywilizacje ten kontakt miały, zostawiły nam o tym informacje. Tak, tak, tak. No dobrze. To ja, Danusiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za piękną opowieść o tym raju, który nie jest wcale taki straszny, ale też nie jest taki zupełnie cukierkowy, tak? On jest w jakiś sposób przyjemny, niemniej jednak to nie jest tak, że idziemy odpoczywać na wieki, tylko że idziemy się tam uczyć i to jest ważne. Ależ przecież nawet nauka potrafi być przyjemna. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest realizowana. Jeżeli jest realizowana na nasz polski sposób, jest obrzydliwa. I dzieci się bardzo niechętnie uczą. Tak. Ale jak powinna wyglądać nauka, dowiemy się, kiedy trafimy do raju. I jeżeli, jeszcze co jest ważne, że my przychodzimy tutaj z niepełnym zestawem informacji z wielu względów. Po pierwsze, nie możemy powtarzać tego, co już było, tylko musimy nowe próby podjąć. 2, chodzi o to, żeby nasze poprzednie porażki nie rzutowały na obecne życie. W związku z tym przychodzimy z wyczyszczonym umysłem i w gruncie rzeczy programuje nas środowisko, matka i środowisko, a potem już tylko środowisko. Tak, ale w tym wszystkim jakiś tam wybór na początku mamy, chociażby przez to, co Ty powiedziałaś, że my wchodzimy w pewnym momencie, w pewnym ułożeniu tym planetarnym, jeżeli patrzymy od strony astrologicznej, do konkretnego jakiegoś środowiska, Tak. czyli w jaki sposób mamy to Ale zaplanować. to nam już, można powiedzieć, przygotowują ci, którzy są fachowcami w tej materii. Tak, tak, tak. Kopernik i spółka. Z ograniczoną Nie, ja mówię o rzeczywistości ukrytej. To oni planują. Natomiast my w gruncie rzeczy tylko mamy do wyboru kilka rodzin. Decydujemy się na rodzinę, a czas już jest dla nas, do naszego planu dostosowywany. Czyli mamy się urodzić przy takiej konstelacji astronomicznej, żeby pomagała nam w realizacji naszego planu. I pomaga. Tak, tak. A im człowiek bardziej świadomy. To się orientuje, już każdy z nas, kto się zorientował, że przychodzi tutaj z gotowym planem do realizacji, to wie, że ten plan był przez cały czas realizowany, bo po prostu pomagano nam w tej realizacji. I to jest ważne. Ważne jest to, że żyjemy w rzeczywistości, która nam sprzyja. A to, że nam nie sprzyja tutaj na Ziemi, to już jest nasze dzieło. Nasza kreacja. I nie mamy co winić kogokolwiek. Żadne ufolutki nam tego nie sprawiły. I jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym poruszyć, tym razem nie zupełnie tak w związku z rajem, ale z rzeczywistością ukrytą. Ponieważ w tej części bliskiej rzeczywistości bardzo często się zatrzymują istoty, które są przepełnione złymi emocjami. I one potrafią wejść w kontakt z ludźmi żyjącymi na Ziemi. I parę razy już zwrócono mi uwagę na to, że są byty atakujące.
Ale te byty atakujące trzeba właściwie też umieć zidentyfikować. Dlatego, że czasami bytem atakującym jest nasza własna świadomość, nasz własny lęk, który w gruncie rzeczy kreuje te byty, które nas rzekomo atakują. Tak. Natomiast jeżeli nas zaatakuje ktoś z rzeczywistości ukrytej, to wtedy wystarczy po prostu odnieść się do tego bytu z życzliwością, bo wiadomo, że czegoś potrzebuje. Potrzebuje informacji, potrzebuje właśnie życzliwości, której widocznie wcześniej nie zaznał. Dlatego, tak prawdę powiedziawszy, wszystko się sprowadza do tego, żebyśmy pokochali ten byt w stosunku do nas taki niesympatyczny i również, żebyśmy pokochali tę kreację, którą wyhodowaliśmy po to, żeby zrozumieć, co w nas jest nie tak, żeby to usunąć. Bo w gruncie rzeczy każdy z nas ma jakieś wady charakterologiczne, które rzutują później na nasz sposób myślenia i nasz sposób działania. I to też trzeba prostować. To też jest etap rozwoju naszej świadomości. Prawda? Brawo, brawo, tak. Bardzo ważne, co teraz powiedziałaś. Także warto po prostu wiedzieć o tym, że rzeczywistość jest życzliwa i jeżeli my z życzliwością podejdziemy do tych, którzy nas rzekomo atakują albo naprawdę atakują, to każdy problem da się rozwiązać. I nie jestem pewna, czy nasi psychiatrzy to potrafią. Bo wydaje mi się, że oni są zwolennikami wyłącznie pigułek. Ale są tacy psychiatrzy, którzy szukają innych metod. W końcu wprawianie nas w stan hipnozy ma już też sporą, można powiedzieć, tradycję, bo właściwie pierwsze próby były już w XIX wieku robione. Tak. Więc korzystajmy i z tego. Tak, no samo to, na przykład jak Jung, jak miał pacjenta, to on najpierw mu robił kosmogram, wkładał go w hipnozę i naprawdę to leczenie przychodziło samo. Ono krótko trwało. 2 narzędzia zastosował. No a skoro już mówimy o leczeniu takich stanów, to przecież również mamy w Polsce, nie wiem ile aparatów, ale parę aparatów pewnie w Polsce jest. Megawave 150 Hz. Dopasowuje się do sygnał wysyłany przez aparat do kodu identyfikacyjnego pacjenta i on ma wtedy dostęp właściwie do wszystkiego, co składa się na jego życie. Ma informacje, dlaczego ma problemy interpersonalne. Może nawet poznać poprzednie wcielenia, w których ślad w tej chwili nosi w swojej psychice, czy nawet w swoim ciele, bo i na ciele również ślady się odbijają. Także wykorzystujmy te metody. Mamy problem na przykład z rosnącą przestępczością. Dlaczego nie bierzemy pod uwagę korekty psychiki takiego dewianta za pomocą aparatury technicznej, którą już mamy? Nie stać nas na zakup nawet kilkudziesięciu aparatów po to, żeby można było tych ludzi leczyć? No byłoby to lepsze niż utrzymywanie ich w Z całą szpitalach. pewnością. Przecież my po prostu nie funkcjonujemy jako społeczność. Nie współpracujemy dla wspólnej korzyści, tylko zamykamy ich dlatego, że chcemy ich odizolować od tych niby lepszych. Ale być może ci ludzie mają problemy, z którymi mogliby sobie poradzić, gdyby wiedzieli, na czym te problemy polegają.
Tak, tylko tu mi się wydaje, że znowu ta etyka wchodzi, pacjenta, lekarza, który miałby dokonać tego. W sumie to jest łamanie trochę psychiki, tak? Przepraszam, a wsadzanie człowieka na 25 lat do mamra to nie jest łamanie jego psychiki, a wsadzanie go do psychiatryka bez konsultacji lekarskich nie jest łamaniem jego psychiki, a przecież podobno taka, nie wiem, czy już ta ustawa jest procedowana, czy już weszła w życie, nawet nie wiem, ale wiem, że tego rodzaju plany były podejmowane przez PiS, żeby można było zamykać bez woli osoby zainteresowanej. Tak, no taki lot nad kukułczym gniazdem trochę. No dobrze, zostawmy ten temat na dzisiaj. Ale to wszystko się wiąże również z tymi zagadnieniami, które dzisiaj poruszaliśmy, bo jeżeli nie wyprostujemy tego tutaj, to będziemy to przerabiać tam. Oczywiście. Nie Nie posuniemy się do przodu. Tak, tak, tak. Rozwój ma tylko jeden kierunek ruchu. Chciałabym wiedzieć, czy jest w tą stronę, czy w drugą. To tylko od nas zależy. Dziękuję Ci, kochani. Do zobaczenia. Ja dziękuję, do zobaczenia.